Hej, z tej strony Szymon, to jest kolejny odcinek Ruchu Oporników, w którym to właśnie dzisiaj wam opowiem o Oculus Riftie, o okularach rozszerzonej rzeczywistości, opowiem wam o ich historii, o ich zastosowaniu i o tym, w co możemy na nich zagrać. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał. Zapraszam. Palmer Luckey, założyciel Oculus VR, jest normalnym człowiekiem. Ma normalne własne życie i problemy dnia codziennego, z którymi musi sobie dawać radę. Pod koniec każdego dnia Palmer oddaje się swojej pasji, graniu w gry komputerowe. Palmer nie jest tylko graczem. Jest też sfrustrowanym właścicielem kolekcji wirtualnych gogli. Dlaczego sfrustrowanym? Ponieważ przez cały czas poszukiwał gogli, które zapewnią mu możliwie realistyczną rozgrywkę i nigdzie ich nie mógł znaleźć. Palmer był wieloletnim uczestnikiem dyskusji na forum dla entuzjastów wirtualnej rzeczywistości. Tam właśnie zrodził się pomysł zbudowania urządzenia, które wreszcie spełniłoby oczekiwania użytkowników, zarówno pod względem efektywności, jak i przystępnej ceny. W 2012 roku projekt wystartował na Kickstarterze i zebrał tam $2 miliony. Do wsparcia startupu wspierał nas twórca Steama, właściciel Epic Games, firmy Unity oraz twórcy Guitar Hero. John Carmack, amerykański twórca tytułów takich jak Doom, Wolfenstein, Rage czy Quake, przypadkowo natrafił na projekt Palmera. Po przetestowaniu jednego z prototypów stwierdził, że właśnie tego szukał i tuż przed targami E3 w 2012 roku ogłosił, że zmodernizowana wersja gry Doom 3 będzie działała właśnie z Oculusem. 26 września 2012 roku wystartowała strona z zamówieniami na zestawy pre-order. W pierwszym dniu średnio co 5 minut dokonywano zamówienia na Google. 12 marca 2014 roku zakończono sprzedaż Rift Developer Kit 1, a kilka dni później ogłoszono, że około lipca 2014 roku ukaże się w sprzedaży DevKit 2. Przedsprzedaż DK2 rozpoczęto 19 marca. Od czasu DK1 wprowadzono kilka ulepszeń. Zwiększono rozdzielczość ekranu i częstotliwość odświeżania obrazu. Wprowadzono też zmiany w systemie pozycjonowania głowy. Pierwsza wersja testowa gogli dysponowała rozdzielczością zaledwie 1280 na 800 pikseli. Przy gwałtownych ruchach głową obraz nie przesuwał się płynnie. DK2 charakteryzuje się większą rozdzielczością wyświetlanego obrazu Full HD. Ekran jest jaśniejszy, a obraz dodatkowo podzielony na dwa ekrany. I tylko jego część jest widoczna przez oboje oczu. Wszystko po to, by możliwie jak najwierniej odwzorować sposób, w jaki działa ludzki wzrok. Jednak nadal zakres pola widzenia w Riftie jest trochę mniejszy niż pole widzenia ludzkich oczu. Zakres pola widzenia Rifta to ponad 55 stopni na każde oko. Daje to razem ponad 110 stopni, najwięcej z większości obecnie projektowanych i dostępnych urządzeń tego typu na rynku. W zamierzeniu wypełnione ma zostać całe pole widzenia użytkownika gogli i zupełne zablokowanie bodźców wizualnych ze świata zewnętrznego, aby stworzyć możliwie jak najpełniejsze uczucie przebywania w wirtualnym świecie. Wersja Rifta przeznaczona dla normalnej sprzedaży jest ciągle w fazie projektowania. Producenci sonobinarnych trafiają możliwie jak najlepsze urządzenie. Nowa wersja będzie ogólnodostępna w 2016 roku. Będzie posiadała jeszcze lepszy system śledzenia ruchów głowy, ekran OLEDowy, jak i system odczytywania ruchu posiadający zewnętrzną kamerę śledzącą w podczerwieni punkty zlokalizowane na urządzeniu. Bardzo ważną rolę będzie odgrywał wbudowany system audio. Jeśli pamiętacie odcinek o HoloLens, wspomniałem wam wtedy o mieszanej rzeczywistości, hologramach i oddziaływaniu użytkownika z rzeczywistością. Przy pomocy deweloperów i odpowiednio szybkiego łącza internetowego Oculus będzie mógł nawet zastąpić HoloLens stworzony przez Microsoft i zatrze granice pomiędzy rzeczywistością realną a tą wirtualną.